teoretycy, jestem Karol, witam was na kanale Unbranded Buffalo i oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! W poprzedniej części przedstawiłam szczegółową analizę do Singularity, czyli intro do najnowszej płyty BTS Love Yourself Tear. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam do jego obejrzenia, a link znajdziecie w opisie tego odcinka. A skoro intro już było, to teraz zanalizuję Fake Love, zarówno teasery, główny teledysk i ten, który ukazał się kilka dni temu, czyli jego rozszerzoną wersję. Przyznam, że Big Hit trochę dobiło mi gwóźdź do trumny, ponieważ analizę Fake Love miałam już w całości opracowaną, a nawet nagraną, aż nagle pojawiła się rozszerzona wersja teledysku. I to wszystko było za bardzo ze sobą połączone, żeby stworzyć to tak, żeby nie ingerować w tę teorię, która już była nagrana, więc musiałam wszystko edytować, nagrywać od nowa i właśnie to robię teraz, a przez to wy też musieliście troszeczkę dłużej poczekać na nowy film. Ale przejdźmy do teorii, ponieważ kolejnym filmem, który pojawił się na kanale Big Hit po Singularity, był teaser do Fake Love, ale z nawiązaniem do Magic Shop. I już na samym początku dostajemy wytłumaczenie, że Magic Shop jest to wymiana traumatycznych wspomnień i lęków na coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi. Dlatego też widzimy, jak każdy z członków wymienia przedmiot z przeszłości na coś, co sprawia, że czują się lepiej. I wszystkie te przedmioty odnoszą się do przeszłości, do filmów, które już widzieliśmy, głównie do Highlight Reel oraz short filmów Zeri Wings. Namjoon wymienia kawałek lustra ze swojego short filmu Reflection i dostaje w zamian gumkę do włosów, którą bawił się w Highlight Reel, a to z kolei łączy się z dziewczynami, które się w tych filmach pojawiły. Jimin wymienia zdjęcie, które widzieliśmy na obrazie w jego krótkim filmie Lie, a to z kolei łączy się z notkami, które omówię w jeszcze innym filmie, a w zamian dostaje parasolkę z sceny w Highlight Reel. Tylko pytanie brzmi, czy dla Jimina to aby na pewno było dobre wspomnienie. J-Hope wymienia batonik Snickersa, który otrzymał od swojej mamy w momencie, kiedy porzuciła go w parku rozrywki, kiedy był mały, i wymienia go na tort, który dostał od dziewczyny także w Highlight Reel. Postać Jina wydaje mi się wybitnie intrygująca, ponieważ jeżeli pamiętacie jego krótki film Awake, to wiecie, że na początku miał on w uchu słuchawkę, ale nie był to jedyny moment, kiedy on miał, ponieważ to wszystko zaczęło się dużo wcześniej i tę słuchawkę widzieliśmy już także w filmie BTS Begins. V otrzymuje czarny plecak znów z Love Yourself Hair i to też nawiązuje do dziewczyny, ponieważ V zapłacił za rzeczy, które ona próbowała ukraść. Suga dostaje lizaka, którego otrzymał od dziewczyny w Highlight Reel w momencie, kiedy ona zamieniła zapalniczkę właśnie na tego lizaka, żeby Yoongi przestał palić. Jungkook wydaje się najtrudniejszy do zrozumienia, ponieważ wygląda to, jakby został wepchnięty do tego sklepu, jakby wcale nie chciał tam być. W dodatku nie ma żadnej rzeczy na wymianę, dostaje jedynie klucz do pomieszczenia, które łudząco przypomina pomieszczenie z Blood, Sweat and Tears, aczkolwiek na środku stoją wieszaki i czarna, zakapturzona postać, ta sama, która wymieniała rzeczy w sklepie. Wieszaków jest 6, co symbolizuje 6 pozostałych członków, jednak na Jungkooka czeka tylko ta czarna, zakapturzona postać. Być może jest to śmierć, być może jest to coś innego, ale wygląda to na to, co czeka Jungkooka, jeżeli nie wymieni niczego w sklepie. Drugi teaser był już nieco krótszy i pokazywał sceny z Fake Love, więc mogę w końcu przejść do analizy teledysku, ale będę bazować na tej rozszerzonej wersji, ponieważ te sceny z oryginalnej, krótkiej wersji tam nadal są, dodano tylko kilka nowych, podobnie jak było z I Need You. Tekst do Fake Love, jak się można domyślić, opowiada o sztucznej, fałszywej miłości, ale należy także przytoczyć słowa Namjoona, gdzie wyjaśnił znaczenie tego tytułu. And the main single title is the name is gonna be The Fake Love. So we wanted to say that if you're untrue to yourself, the love won't last. And the love could be between a person and a person, but it could be between me and myself. Beautiful. Dlatego też musimy być uczciwi w stosunku do samych siebie, nie możemy nikogo udawać, musimy być sobą, a w tekście do Fake Love znajdujemy fragmenty, które mówią o tym, że dla ukochanej osoby jesteśmy w stanie zrobić wszystko, możemy być wszystkim, możemy udawać, że jesteśmy szczęśliwi, kiedy tak naprawdę jesteśmy smutni i możemy zatracić samych siebie. Na samym początku tego teledysku widzimy Jina, który zasłania okna, a w wersji oryginalnej tego teledysku pierwszą sceną był kwiat i nawet jeżeli chodzi o Jina, to tym razem nie jest to lilia, a kwiat Smeraldo, który pojawił się też w Singularity, a to właśnie Jin trzymał kwiaty Smeraldo po raz pierwszy na zdjęciu. W wersji rozszerzonej widzimy, jak Jin zasłania wszystkie okna, a później odwraca głowę, żeby spojrzeć na Smeraldo, a pomieszczenie, w którym się znajduje, jest to samo pomieszczenie, w którym znalazł się Jungkook w
w pierwszym teaserze to Fake Love, jednak już tak bardzo nie przypomina Blood, Sweat and Tears, a troszeczkę może się kojarzyć właśnie z krótkim filmem Jeana, czyli Awake. Po raz kolejny, tak samo jak miało to miejsce w I Need You czy w Awake, Jin stoi przy oknie, tylko tym razem go nie odsłania, a zasłania i jednocześnie Jungkook niknie w tej ciemności, tak jakby Jin go w niej zamknął. Jeżeli pamiętacie teledysk do Spring Day, to być może za chwilę wszystko wam się rozjaśni, ponieważ to MV bazowało na opowiadaniu Ursuli Le Guin, Ci, którzy odeszli z Omelas. Omelas było miejscem, gdzie wszyscy byli szczęśliwi, nie istniał smutek, był swego rodzaju utopią, jednak żeby osiągnąć szczęście wszystkich, trzeba było poświęcić dziecko, właśnie zamykając je w całkowitej ciemności i skazując na cierpienie. Tym dzieckiem w tym wypadku będzie Jungkook, dlatego też wracając jeszcze na chwilę do teasera, Cookie nie musi niczego wymieniać. Te 6 wieszaków symbolizuje 6 pozostałych członków BTS, jednak oni już osiągnęli szczęście i Jungkook, żeby utrzymać szczęście swoich przyjaciół, musi oddać tej czarnej postaci siebie, musi oddać się mrokowi. Teledysk jako taki zaczyna się od choreografii, a w tle widzimy dwie pary rąk. Jedna, ta bardziej w centrum, wygląda jakby osoba cierpiała i próbowała ukryć twarz w dłoniach, druga natomiast jakby próbowała objąć tę cierpiącą osobę i dać jej ukojenie. W rozszerzonej wersji Fake Love pojawiają się sceny z członkami, które w oryginale mogliśmy zobaczyć dopiero później, dlatego też widzimy scenę z Hyugo, który siedzi przy pianinie w zniszczonym, prawdopodobnie w spalonym pomieszczeniu. Sceneria będzie się odnosić do historii Hyugi, która została szczegółowo opisana w notkach. Jungi stracił w pożarze swoją matkę oraz pierwszą miłość, czyli pianino, i scenę płonącego pianina mieliśmy okazję zobaczyć w jego krótkim filmie First Love, a jeżeli chodzi o motyw pożaru i ognia, to powtarza się on od czasów I Need You. Jimin za to jest ukazany przy lustrze w sali do tańca i trzyma dłoń na barierce. Jest to szczególnie powiązane z Highlight Reel, ponieważ większość scen z Jiminem właśnie odbywała się w takiej sali treningowej. Ponownie pojawia się scena z Jinem w tym samym pomieszczeniu, jednak nagle wszystko zostaje zniszczone, zupełnie jakby otwarto puszkę Pandory, czyli źródło niekończących się problemów, nieszczęść i smutków. W tym wszystkim jednak Jin próbuje ochronić kwiat Smeraldo, który, przypomnę raz jeszcze, symbolizuje prawdę, która nie może zostać ujawniona. Namjoon znajduje się w kontenerze, który widzieliśmy już zarówno w Run, jak i jego krótkim filmie Reflection. Lewa strona tej scenerii wygląda natomiast, jakby była wypełniona rączkami, których można się trzymać w autobusie, a to z kolei łączy się z Highlight Reel. Pojawia się też lustro, czyli jest to bezpośrednie odniesienie do Reflection, a Namjoon napisał na lustrze w prologu: musisz przeżyć, i ten sam napis widzieliśmy także w jego krótkim filmie oraz w teaserze, ponieważ było to napisane na kawałku szkła, który chciał wymienić. Jednak dokładna historia związana z tym napisem i wyjaśnienie, dlaczego on w ogóle to zrobił, znajduje się w notkach. Namjoon patrzy na swoje odbicie w lustrze, jednak widzi zupełnie innego siebie niż jest w rzeczywistości, i z tekstu do Fake Love także możemy wyczytać, że nie poznaje on samego siebie. Just for you. 세상을 저는 Just for you. 전부 바꿔서 Just for you. 나를 넘어. Who are you? J-Hope za to znajduje się w pomieszczeniu, w którym widzimy wiele zabawek z parku rozrywki. W Highlight Reel widzieliśmy scenę, w którym matka Hobiego porzuciła go właśnie w takim parku koło karuzeli, a to z kolei stało się przyczyną późniejszych problemów psychicznych Hosoka. Drzwi, o które opiera się Hobie, próbują się otworzyć, jednak on robi wszystko, by utrzymać je w zamknięciu. Istnieje wiele teorii, które mówią, że on chciał otworzyć te drzwi. Jeżeli jednak się przyjrzymy temu bliżej, to widzimy, że on pcha klamkę ku górze, czyli próbuje je zamknąć. Jednak przez dziurkę od klucza i tak wpada pojedynczy batonik, taki sam jak zostawiła mu mama przed porzuceniem. W oryginalnej wersji tego teledysku w tym momencie już wiedzieliśmy, że za tymi drzwiami kryje się cierpienie Hosoka i on próbuje utrzymać te drzwi w zamknięciu właśnie po to, żeby nie zostało ono uwolnione. Ponownie pokazuje się scena z Jiminem w sali treningowej, tylko tym razem stoi on przed umywalką i dlatego też w krótszej wersji Fake Love łatwo można było pomylić to pomieszczenie z łazienką. Umywalka też nie została tam umieszczona przypadkowo, ponieważ pojawiła się ona też w Highlight Reel i był to moment, w którym Jimin po zderzeniu z dziewczyną zmywał krew z rąk. Jungkook w ciemności pojawia się niemalże przez całe MV do Fake Love w krótszej wersji, dlatego też wiadomo, że jest on w zamknięciu i na początku widzimy to właśnie w scenie, w której Jin zasłania okna oraz w momencie, kiedy J-Hope próbuje utrzymać zamknięte drzwi. Właśnie w tej scenie z Hosokiem widać, że za drzwiami zamknięty jest Jungkook, a w opowiadaniu Ursuli Le Guin było jasno powiedziane, że wypuszczenie dziecka jest jednoznaczne z wypuszczeniem zła, nieszczęścia i cierpienia. Jungkook dostrzega uchylone drzwi i od razu zaczyna biec w ich stronę i to także kojarzy się ze
Spring Day, gdzie Cookie też biegł przez dłuższy czas, dopóki nie dołączyli do niego przyjaciele, jednak tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo tak jak powiedziałam chwilę temu, wypuszczenie dziecka z zamknięcia w Omelas łączyło się z wypuszczeniem nieszczęścia. I to też widzimy w tej scenie, w momencie kiedy Jungkook wydostaje się z ciemności, zapanowuje chaos, wszystko zostaje zniszczone, podłoga się zapada i nie ma już odwrotu, ponieważ jest za późno. Nawet jeżeli on chciałby wrócić do tej ciemności, to nie może. V widzimy w korytarzu, a na ścianach wiszą telefony komórkowe. Jest to oczywiście nawiązanie do prologu i sceny, w której V próbował zadzwonić do Namjoona i powiedzieć, co się stało. Wiemy jednak, że RM nie odebrał telefonu. Z jakiegoś powodu nie mógł tego zrobić. V trzyma w dłoni telefon, jednak ten zamienia się w popiół lub piach i to właśnie symbolizuje ten brak pomocy ze strony przyjaciela. Jungkook za to zdaje się wiedzieć, co się dzieje z V, ponieważ nagle się zatrzymuje, odwraca za siebie, a kadr zjeżdża w dół i ukazuje Taehyunga w otoczeniu telefonów. Za V natomiast widzimy duży napis Save Me, który już wcześniej pojawił się na plakatach promujących Love Yourself Here oraz w highlight reel, na przykład w scenie na przystanku. I napis ten po odwróceniu mówi I'm fine. Namjoon dotyka swojego odbicia w lustrze, nadal widząc zupełnie innego siebie i w tym samym momencie Jungkook próbuje zrobić to samo, ponieważ obserwuje Arema właśnie z perspektywy lustra, próbuje dotknąć jego dłoni w taki sam sposób, jak Arem próbuje dotknąć swojego odbicia. Jimin podnosi wzrok, a w następnej scenie widzimy Jungkooka, który obserwuje swojego przyjaciela z góry, z ciemności, z zamknięcia i ta scena jest przepleciona sceną z Jinem, z której dowiadujemy się, że niestety nie udało mu się uchronić kwiatu Smeraldo. A co za tym idzie, nie udało mu się uchronić także prawdy, która nie powinna zostać wyznana. Ponownie pojawia się scena z Hyugą w spalonym pomieszczeniu, a obok niego leży gitara, którą Yoongi po chwili niszczy. Gitara za to, jak się można domyślić, znów odwołuje się do highlight reel szczęśliwych scen Hyugi, także połączonych z Jungkookiem, a sam fakt niszczenia gitary pojawił się już też w teledyskach BTS, ponieważ miało to miejsce w Danger, tylko tam nie została zniszczona gitara, a pianino. I biorąc pod uwagę fakt, że w Danger jest to scena z Jungkookiem, który niszczy pianino, pianino jest połączone z Hyugą, a tutaj mamy scenę z Hyugą, pianinem i gitarą, która jest połączona z Jungkookiem, to wszystko łączy się w całość. I ponownie mamy powrót do sceny z J-Hope'em i widzimy efekty tego chaosu i nieszczęścia, które uwolniło się wraz z wypuszczeniem dziecka z ciemności. Hosok leży wśród batoników, czyli symbolu, który najdotkliwiej przypomina mu o porzuceniu przez matkę w dzieciństwie i to dzieje się w oryginalnej, krótszej wersji tego teledysku. W rozszerzonej wersji natomiast widzimy, jak do tego doszło. Hosok ugryzł ten batonik, który wpadł do pokoju przez dziurkę od klucza, czyli wrócił on myślami do tego przykrego momentu dzieciństwa, czyli chwili, w której został porzucony. Nie może się on z tym pogodzić, porzucić tych myśli, ciągle do nich wraca, co jest symbolicznie ukazane przez ugryzienie tego batonika i można stwierdzić, że J-Hope w pewien sposób sam jest sprawcą swojego cierpienia. Jungkook za to obserwuje Hyugę przez szpary w deskach pokoju, a Yoongi zauważa ogień, który się nagle pojawia. Jimin w tym samym czasie zakręca kran, jakby miało to zapobiec zdarzeniom z przeszłości, a wiele razy już widzieliśmy Jimina, który topił się w wannie, m.in. w I Need You albo w Lie. Jungkook wchodzi do pomieszczenia z czymś w rodzaju ściennego wodospadu i kuca koło kubki piachu, na którym widzimy lampion z pokoju Jina. Jest on zniszczony i był to ten sam lampion, w którym ukryty był kwiat Smeraldo. Magda natomiast podnosi płatki tego kwiatu i je uwalnia, co symbolicznie oznacza także uwolnienie prawdy. Jednak każdy taki czyn ma swoje konsekwencje. Jimin, nawet jeżeli zakręcił kran, to nadal zostaje zatopiony. Pokój, w którym siedzi Hyuga, staje w płomieniach, a J-Hope cierpi jeszcze bardziej z powodu porzucenia, otoczony symbolami, które mu o tym przypominają. Na telefonach wiszących na ścianach w scenie V pojawia się więcej napisów Save Me i I'm fine. Każdy z członków doświadcza coraz więcej cierpienia z powodu prawdy, którą do tej pory ukrywał przed nimi Jin i to cierpienie widać też w choreografii. Pod koniec widzimy tę samą scenę, którą widzieliśmy w teaserze. Jungkook wchodzi do pomieszczenia z 6 wieszakami i podchodzi do zakapturzonej postaci. Jednak należy zwrócić uwagę jeszcze raz na choreografię, ponieważ nie dość, że ukazuje ból i cierpienie, to momentami wygląda jak lustro, bo członkowie naśladują samych siebie, jednak ich odbicia są zupełnie różne, tak samo jak scena z Namjoonem w Fake Love. Pod koniec pojawia się jeszcze element tej choreografii, w której Jungkook i Jin, czyli dwie najważniejsze postacie w tym teledysku, stoją na środku, a BTS ich otacza. Jungkook trzyma Jina za rękę, jednak pod koniec ją puszcza i dołącza do reszty BTS, a Jin zostaje sam i to także można odnieść do notek i do faktu, że przez tę prawdę skrywaną przez Jina
Seokjin został sam. Warto też zwrócić uwagę na kolorowe momenty tej choreografii, których sceneria przypomina DNA, ale poza podobieństwem w kolorystyce, scenerii i strojach, należy spojrzeć na bluzę, którą Jin ma na sobie i koszulkę Jimina z identycznym wzorem. Jest tam napisane like a brick wall, co dosłownie oznacza jak ceglana ściana i określa się tym problem trudny do rozwiązania lub przezwyciężenia. W przypadku BTS mamy dwie opcje. Pierwsza z nich jest szczególnie związana z Jinem i nawiązuje do notek, gdzie Jin ukrywał sekret przed resztą BTS i właśnie ta sytuacja była dla niego takim ceglanym murem. Próbował z nią walczyć, próbował ją przezwyciężyć, jednak bezowocnie i nadal tragicznie w skutkach. Druga opcja to oczywiście nawiązanie do tekstu piosenki. Jesteśmy w stanie poświęcić samych siebie dla drugiej osoby, wszystko co mamy, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale tym samym sprawiać, że ta miłość jest fałszywa, bo nie jesteśmy sobą i nadal uderzamy głową w mur, bo to nic nie daje i nie jesteśmy w stanie osiągnąć szczęścia. W rozszerzonej wersji Fake Love na końcu została dodana jeszcze jedna scena, w której Jungkook w czarnej szacie z kapturem dołącza do reszty BTS, która ma na sobie te same stroje. Wszyscy mają na sobie maski, co ponownie odnosi się do udawania kogoś, kim nie jesteśmy, do kłamstwa i fałszywej miłości. Jednak najbardziej zaskakująca jest ostatnia scena tego teledysku i moment, w którym BTS zostaje zmiażdżone przez ścianę. I to w połączeniu z powiedzeniem like a brick wall możemy odnieść do kolejnego idiomu, czyli being hit like ton of bricks, czyli dosłownie coś w nas uderza jak tona cegieł. Szczególnie jedno znaczenie wyczytane w słowniku będzie tutaj pasować idealnie razem z przykładem, bo tona cegieł będzie oznaczać naprawdę ciężkie brzemię, a przykład mówi: nagle prawda uderzyła mnie niczym tona cegieł. I to idealnie pasuje do BTS i do prawdy, która została ujawniona wraz ze zniszczeniem kwiatu Smeraldo. Ale to wszystko, intro, teasery, fake love, tekst, teledyski sprowadza się do jednego. BTS nie rozpoznaje samych siebie, ukrywają się za maskami, pokazują inną osobowość niż ta prawdziwa i przez to właśnie ta miłość jest fałszywa. Tak jak powiedział Namjoon, musimy być uczciwi dla samych siebie i nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo tylko wtedy możemy otrzymać prawdziwą miłość i pokochać siebie. Ale wiemy też dobrze, że to wszystko cofa się do historii, która rozpoczęła się w I Need You, a może nawet wcześniej, bo w Stigmie także znalazły się odniesienia do Danger. Prawda jest taka, że Love Yourself Tear to niesamowity zwrot akcji i to wszystko jest potwierdzone i wyjaśnione w notkach, które już niedługo dla Was omówię. Mam wrażenie, że popełniłam jakiś błąd albo po prostu przesadziłam w teoriach, bo za oknem nagle rozpętała się nawałnica. To by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Fake Love. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czegoś nie zauważyłam albo macie swoje własne teorie, to oczywiście czekam, aż napiszecie je w komentarzach, bo to zawsze pomaga w tworzeniu kolejnych części, a tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę.